Siemano, zmierzę sobie dzisiaj kwasowość gleby płynem Helliga. Gleba powinna być pobierana z głębokości 10-15 cm do nawet 20 z różnych miejsc, wymieszana i być lekko wilgotna przy pobieraniu, a na pewno nie przesuszona. Jedna kwestia, z czego zauważyłem w sieci i ludzie pomijają, to to, że powinna ona być lekko przesuszona w temperaturze pokojowej tuż przed samym badaniem płynem. Dlatego ja sobie ją teraz zbiorę i pewnie gdzieś wieczorem wykonam badanie. Mam przygotowane pojemniki. Będę na pewno mierzył kwasowość papryk pod paprykami, pomidorami, truskawkami, w dwóch miejscach marchwi i miejscu, gdzie mam buraki zacienione. Ogólnie to cały czas ten sam kawałek, ale jestem ciekaw, czy będą te wyniki jakoś się różnić. Akurat z pobraniem ziemi przy papryce będzie łatwiej, bo mam pewne problemy z wierzchnią warstwą jej gleby, dlatego wyciągnąłem większość jej i będę wymieniał ją na glebę ogrodniczą. Dlatego tutaj jeszcze trochę odkopię i będę mógł sobie pobrać próbki. Wezmę próbki spod 2-3 roślin. Podobnie zrobię z pomidorami, które mam tutaj, a następnie spod truskawek i pozostałych warzyw. Nie robiłem jakiegoś bardzo dużego researchu, jeśli chodzi o to badanie, ale gdzieś w paru miejscach powtarzało się, żeby nie pobierać tej próbki gołymi rękami. Dlatego specjalnie sobie wyczyściłem umytą łyżeczkę papierem toaletowym i w ten sposób pobiorę sobie próbki. Odkopię sobie jeszcze trochę, żeby faktycznie ta próbka była pobrana głębiej. Myślę, że tyle wystarczy spod jednej rośliny. Podobnie pobiorę sobie próbki z pomidorów. Mam już odkopane, ale jeszcze sobie trochę głębiej. O właśnie. Jedna. Druga. Jeszcze wezmę jedną stamtąd. Mam papier toaletowy i między każdą próbką będę sobie po prostu przecierał, nie dotykając dłonią. Papier najzwyklejszy, żaden zapachowy i tak dalej. Myślę, że będzie to lepsze niż mycie łyżeczki po każdym pobraniu. Wszystkie truskawki mam ściółkowane korą. Jest agrowłóknina i próbki pobiorę sobie z dwóch typów truskawek. Takich, które wysadzałem z samym korzeniem, zamówione z internetu, oraz takie, które były już gotowymi sadzonkami. Podobnie jak wcześniej zbiorę sobie próbki z 2-3 truskawek każdego typu. Przed sprawdzaniem większych truskawek wyczyszczę sobie jeszcze łyżeczkę. I druga próbka. Czyszczę łyżeczkę. Kolejne miejsce to rząd marchwi przy tunelu. Ponownie czyszczę sobie łyżeczkę. Dwa ostatnie miejsca, z których pobieram próbki, to marchew z tych 5 rzędów i dla odróżnienia wezmę jeszcze między burakami z tych 3 rzędów. Będę miał wówczas taki dość duży komplet i przekrój. Od buraków tutaj, przez marchew tu, truskawkę tutaj, marchew tam i paprykę oraz pomidory z tunelu. Zauważyłem, że ważne, żeby przy kopaniu taką łopatką nie ściągać sobie ziemi z wierzchu do środka, bo ją pobierzemy, więc warto po prostu później łyżeczką sobie przejechać po ściankach w środku wykopu i z tych ścianek pobrać sobie glebę. Ponownie czyszczenie. No dobrze, wszystkie próbki mam już przygotowane. Mam też płyn Helliga